Złośliwi twierdzą, że jest kilka rzeczy, których Samsung robić nie powinien. Własne procesory, asystent głosowy i słuchawki. Z tym ostatnim zgadzam się nie do końca, ponieważ te słuchawki, może nie brzmią wybitnie, ale mają całkiem dobre mikrofony i bardzo długo grają na baterii. A te słuchawki są jedynymi słuchawkami, przynajmniej z tych, które ja znam na rynku, w kształcie fasolek i brzmią lepiej od tych słuchawek. I no nie, żadne z nich nie brzmią nawet podobnie do AirPodsów Pro. Dlatego teraz, przy okazji nowej serii smartfonów, Samsung wypuścił Galaxy Buds Pro. Jak bardzo są pro? Zacznijmy od początku. A początek jest taki, że te słuchawki wyglądają jak uszy Shreka. Możecie powiedzieć, że te też wyglądają jak uszy Shreka. I oczywiście macie rację, nawet powiedziałbym, że te niebieskie bardziej pasują do naszego Shreka, ale to te czarne różnią się budową. Chodzi o to, że dla części użytkowników Samsunga te skrzydełka, które można było wymieniać, miały różne rozmiary, były niewygodne i drażniły uszy podczas dłuższego używania, no więc tu nie ma skrzydełek już. Dlatego moim zdaniem te czarne wyglądają zdecydowanie bardziej jak uszy Shreka. Albo jak miód wyciągnięty z ucha Shreka. Ale chyba to pierwsze, czyli ucho Shreka, jest lepszą nazwą niż czarny miód wyciągnięty z ucha Shreka. Przestanę już mówić czarny miód wyciągnięty z ucha Shreka. Co z tym możecie powiedzieć? No to jest fasolka, to nie jest ucho. Poza tym, że to jest ciekawy zabieg, no to nie ma za bardzo co się na nim skupiać. Może poza jedną rzeczą, poza pudełkiem. Ponieważ pudełko Budsów Live jest bardzo podobne do pudełka Budsów Pro. Można powiedzieć, że są to wręcz takie same pudełka, tylko że Pro, jak to Pro ma w zwyczaju, jest matowe. Ja mam takie poczucie, że choć Budsy Pro są naprawdę wygodne, to jednak Budsy Plus, przez to, że jednak można było wybrać rozmiar tego skrzydełka, to lepiej leżą w uchu i lepiej to ucho zatykają, mimo że tutaj nie ma aktywnej redukcji szumów, ale jest opcja włączenia słyszenia otoczenia. No tutaj, jeżeli chodzi o opcję słyszenia otoczenia, to Samsung poszedł o krok dalej. Możemy aktywować wykrywanie głosu. I kiedy to włączycie, to za każdym razem, kiedy zaczynacie mówić, to słuchawki przechodzą w tryb dźwięk otoczenia, czyli dokładnie słyszycie otoczenie, lepiej słyszycie siebie. No i kiedy przestajecie mówić, to się po 5, 10 albo 15 sekundach wyłącza. I to jest super, pod warunkiem, że nie macie w zwyczaju podśpiewywać sobie, kiedy słuchacie muzyki. Na szczęście można to wyłączyć albo oduczyć się podśpiewywania. W opcjach zaawansowanych mamy dźwięk 360. I to jest dziwne i działa zdecydowanie mniej naturalnie niż Spatial Audio w AirPodsach Pro, na którym ewidentnie jest wzorowany. Natomiast jest coś takiego, że jak tu macie smartfon, to słyszycie jak położycie smartfon na stole i się obrócicie, no to ten dźwięk, tak jakby ktoś po prostu przesuwał wam dźwięk z lewego do prawego ucha i trochę do tyłu. Między przodem a tyłem to zdecydowanie słabiej działa, ale lewo-prawo. No i też jeżeli na przykład jesteście bardziej głusi na jedno ucho, to też sobie możecie ustawić balans inaczej niż na środku. I to są opcje, których w żadnych innych słuchawkach dousznych Samsunga nie ma. W innych słuchawkach dousznych Samsunga nie ma też aktywnego wyciszania szumów. W Budsach Pro mamy dwa poziomy. Poziom wysoka i poziom niska. I to działa. To ANC, ale nie jest to topowe ANC na rynku. Właściwie nie jest to nawet pierwsza trójka, jeżeli chodzi o słuchawki douszne i aktywne wyciszanie szumów na rynku. Mikrofony. Tak brzmi z Budsów Pro, kiedy wokół jest cicho, a teraz sobie trochę urozmaicimy. I teraz będę starał się mówić tak, żeby przekrzyczeć dźwięk miasta, który sobie wygenerowałem tutaj. 2 generacje wstecz i... No i teraz przekrzykiwanie ulicy. To jest... Nie wiem, co to jest za ulica, ale w jakimś dużym mieście. Chyba to są Indie. Także sami musicie ocenić, czy lepiej brzmią stare słuchawki Samsunga, czy nowe radziły sobie lepiej. A teraz wyłączam dźwięki otoczenia. Znajdujemy się w ciszy i tak brzmią, kiedy jest cicho. Co się dzieje? Dlaczego mój komputer wariuje? Okej, czyli mamy wnioski. Przynajmniej ja mam wnioski, że jeżeli wokół jest cicho i chcecie gadać przez słuchawki, to nadal Budsy Plus są lepsze niż Budsy Pro.
Ale kiedy jesteście gdzieś na zewnątrz, co w trakcie pandemii zdarza się wyjątkowo często, to wtedy Budsy Pro radzą sobie po prostu lepiej z wyciszaniem dźwięków otoczenia. Dalej są baterie. Tutaj baterie są po prostu większe fizycznie, dlatego też te słuchawki, zresztą to był ich duży plus, duża zaleta. One prawie 11 godzin były w stanie wytrzymać na baterii, tutaj 5. Podobno maksymalnie 8, jak się wyłączy noise cancelling, ale no to jest połowa tego, co te są w stanie zrobić na baterii. Choć tutaj to pudełko jest małe i to jest fajne, no to jednak te dłużej wytrzymują. Jeżeli macie zamiar gdzieś podróżować daleko i długo, no to jest lepszy wybór. Natomiast te brzmią lepiej. Brzmią też lepiej niż te fasolki. Ale tutaj musimy się na chwilę zatrzymać, bo to nie jest wszystko takie oczywiste. Budsy Plusy, no to nie są króle brzmienia, ale można się do tego dźwięku przyzwyczaić. On nie jest jakiś okropny. Fasolki, czyli live'y, one mają dość duży przetwornik w środku. Ten taki malutki głośniczek, który gra, bo one też nie wchodzą za bardzo głęboko do ucha, więc muszą mieć fajny przetwornik i przez to one nieźle sobie radzą, jeżeli chodzi o w miarę naturalne odtwarzanie muzyki, ale nie radzą sobie w tych wysokich częstotliwościach. No ale te z kolei mają dwudrożny mini głośniczek, czy też przetwornik, czyli nie tylko jadą dobrze w basach i tonach średnich, ale też specjalnie tony wysokie idą tutaj osobną ścieżką. I szczerze mówiąc, to mnie najbardziej boli w tych słuchawkach najnowszych, bo ta scena, czyli te wszystkie dźwięki, ona jest bardzo szeroka. Dużo słyszycie szczegółów, natomiast te wysokie dźwięki, one jak takie małe igiełki wkuwają się w ucho. I sprawdzałem w korektorze, da się to wyeliminować, ale wtedy z kolei ten dźwięk się robi coraz węższy i właściwie już jesteśmy bardzo blisko tych słuchawek. No, może tych słuchawek. Więc jeżeli lubicie takie naturalne brzmienie, to ja bym postawił na Jabrę, która w wersji Elite 85T kosztuje tyle samo, co Budsy, a brzmi bardziej naturalnie. Ale też pamiętajcie, że każdy totalnie inaczej słyszy, każdy z nas jest głuchy w innych częstotliwościach. Oczywiście nie mówię, że głuchy całkowicie, ale no, ten słuch mamy po prostu inny, różne rzeczy wpływają na to, on się niszczy, więc to, że dla mnie Jabry brzmią naturalnie, to dla kogoś innego to może brzmieć w ogóle świetnie i to, co mi przeszkadza tutaj, może wam w ogóle nie przeszkadzać. Więc gdyby ktoś planował kupić sobie słuchawki do Samsunga, no to raczej nie Jabry. A dlaczego nie? Ponieważ Samsung idzie trochę tą drogą, którą poszło Apple, czyli większość fajnych rzeczy wydarza się w tych słuchawkach wtedy, kiedy podłączacie je do Samsunga, a kiedy podłączacie je do innych smartfonów, już pomijam iPhone'a tutaj, ale do innych smartfonów androidowych, no to nie jest wszystko takie super. Więc raczej, jeżeli ktoś ma Samsunga i wybiera słuchawki, no to pewnie też naturalnie będzie sięgał po słuchawki Samsunga. Pytanie na koniec, czy one brzmią lepiej, skoro są Pro od AirPodsów Pro? No nie. Nie brzmią nawet tak samo dobrze. AirPodsy Pro nadal brzmią lepiej, co oznacza, że Sony WF-1000XM3 też brzmią lepiej od tych słuchawek. Ale to są najlepiej brzmiące słuchawki douszne Samsunga. I teraz, jeżeli bardzo wam przeszkadza to, jak brzmią te słuchawki, że już wam ten dźwięk nie pasuje, to kupujecie te. Jeżeli nie potrzebujecie, żeby słuchawki długo działały na baterii, to możecie wziąć te. I chyba najlepszy argument, jeżeli kupujecie smartfon Samsunga i akurat w przedsprzedaży dostajecie je za darmo, to wtedy też myślę, że warto je kupić. W pozostałych przypadkach pozostałbym przy dotychczasowych słuchawkach, bo te naprawdę są śmiałym krokiem Samsunga do przodu, ale kolejne mogą być naprawdę kozackie. To wszystko, co miałem do powiedzenia dzisiaj na temat tego zaręczynowego pudełka. Mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję, że byliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku.